Pod koniec liceum Zbigniew Herbert przyszedł do naszego liceum z porankiem autorskim. Poranek jak poranek, chyba była już pierwsza po południu, ale w każdym razie jeszcze w ramach godzin lekcyjnych, co oczywiście zawsze wywoływało pewną radość, że się straci 2 godziny lekcyjne. I to ciekawe, że Różewicz, który mieszkał tuż obok szkoły, nigdy do nas nie przyszedł, a Herbert przyszedł i to bardzo przeżyłem. To coś mnie zafrapowało. Tak jak właśnie nie było tych nauczycieli, którzy by mi mogli coś powiedzieć, oświecić, tak te 1,5 godziny z Herbertem, to lśniło w mojej pamięci jako coś ważnego. Kiedy zobaczyłem, się zastanawiam, co to było, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałem humanistę, poetę w całej powadze mówienia. Znaczy on mówił poważnie, traktował nas poważnie. Widać było, że chce nam opowiedzieć coś, co on sam, co było treścią jego życia. To było tuż po ukazaniu się Barbarzyńcy w ogrodzie. Ja wtedy sobie kupiłem tę książkę i mam do tej pory podpis Herberta z tego dnia spotkania. I przeczytał 1, 2, bardzo niewiele wierszy, ale głównie mówił o Barbarzyńcy. I niedawno, dosłownie parę tygodni temu, był wieczór poświęcony Julianowi Kornhauserowi, mojemu przyjacielowi. I tam ktoś odczytał fragment z jego powieści z lat 90., gdzie tam bohater tej powieści, to jest on, to jest narrator, bardzo wiernie odzwierciedla autora i jest opowiedziane to spotkanie z Herbertem z innej perspektywy, kiedy ten młody Julian Kornhauser mówi: Boże, jakie to nudne, co Herbert opowiada o jakiejś Grecji, o Akropolu, cóż mnie to obchodzi. To było dla mnie fascynujące, ta różnica. Ja oczywiście długi czas nie wiedziałem. Kiedyś czytałem tę powieść, ale zapomniałem o tym. A to nagle wróciło, że właśnie, że ten moment, który dla mnie miał coś rewelacyjnego, dla niego był nudny. Bo on od początku był nastawiony na takie fale awangardowości, na nowość, na dreszcz nowości. Ten Paryż Picassa, Apollinera, to oczywiście wtedy już bardzo dawny, bardzo historyczny, ale dla niego wciąż to był ten dreszcz właśnie nowości.